To, co widzisz na miniaturce, nie jest metaforą. Australia naprawdę jest jednym z miejsc na Ziemi, gdzie naukowcy przygotowują się do misji marsjańskich. Testują tam technologie, ale też badają krajobraz i skały, ucząc się, jak rozpoznawać ślady życia na innych planetach. I właśnie w Pilbara zaczyna się ta niezwykła historia. Są miejsca na Ziemi, które wyglądają tak, jakby nie należały do naszej planety. Nie dlatego, że są magiczne, ale dlatego, że są stare, surowe, prawie nietknięte. Miejsca, gdzie krajobraz przypomina początki świata. Australia ma jedno z takich miejsc. Nazywa się Pilbara i choć brzmi jak nazwa z opowieści, Pilbara jest bardzo realna. To region w północno-zachodniej Australii, gdzie ziemia jest czerwona, twarda, rozpalona słońcem i gdzie, co najbardziej zdumiewające, naukowcy znajdują odpowiedzi na pytanie, które brzmi jak science fiction. Jak rozpoznać ślady życia na Marsie? Dzisiaj Mars jest zimny, suchy i pusty, ale miliardy temu wyglądał inaczej. Miał wodę, miał rzeki, jeziora, miał warunki, które mogły sprzyjać prostemu życiu. NASA wysyła łaziki na Marsa nie tylko po to, żeby robiły zdjęcia. Ich prawdziwe zadanie jest większe – szukać śladów dawnego życia. Ale tu pojawia się problem. Jak rozpoznać życie, które mogło istnieć 3-4 miliardy lat temu? Jak odróżnić prawdziwy biologiczny ślad od zwykłej geologii? I tutaj właśnie pojawia się Pilbara. Pilbara jest jak kapsuła czasu. Skały w tym regionie mają około 3,5 miliarda lat. To znaczy, że pamiętają czasy, kiedy życie na Ziemi dopiero się rodziło. Nie było drzew, nie było zwierząt, nie było świata, jaki znamy. Były tylko oceany, skały i mikroorganizmy. A jednak w Pilbara zachowały się ślady pierwszych istot. Najważniejsze dowody to stromatolity. To warstwowe struktury skalne tworzone przez mikroorganizmy, cyjanobakterie. One żyły w płytkich wodach i budowały osady warstwa po warstwie przez tysiące lat, a potem zostały zapisane w skale. Stromatolity z Pilbara należą do najstarszych znanych na Ziemi. To nie jest legenda, to podręcznikowy fakt geologii. I teraz zaczyna się część bardzo ważna. Pilbara jest jednym z miejsc, gdzie naukowcy uczą się, jak wygląda życie zapisane w kamieniu. Bo Mars, jeśli kiedykolwiek miał życie, zostawiłby podobne ślady. Mikrostruktury, chemiczne sygnały, subtelne warstwy osadu. NASA i ESA, Europejska Agencja Kosmiczna, korzystają z takich ziemskich analogów, żeby wiedzieć, czego szukać na Marsie. Pilbara jest jak trening przed wielką misją. Ziemia jest nauczycielką. Mars jest egzaminem. Jedną z kluczowych postaci jest Abigail Allwood, australijska geolog i astrobiolog. Badała stromatolity w Pilbara, a dziś jest związana z instrumentami na pokładzie marsjańskiego łazika Perseverance. To jest piękny most. Australia, Pilbara, Mars. Wyobraź sobie, stoisz w Pilbara, wokół tylko czerwona ziemia i cisza. Podnosisz kamień, nie błyszczy jak opal, nie wygląda niezwykle, a jednak jest starszy niż prawie wszystko, co znasz. I nagle dociera do ciebie myśl. To nie jest tylko pustynia, to jest miejsce, gdzie życie po raz pierwszy powiedziało jestem. I dziś, miliardy lat później, ludzie trzymają ten kamień, żeby nauczyć się szukać podobnych szeptów na Marsie. Na Marsie nie będzie wielkich znaków, nie będzie napisów, będą tylko skały. NASA musi
nauczyć się czytać kamień jak książkę. Pilbara jest jedną z pierwszych stron tej książki. Mars jest daleko, ale odpowiedzi często leżą tutaj, na Ziemi, w Australii, w miejscu, gdzie czas sięga 3,5 miliarda lat wstecz. Pilbara nie jest tylko pustynią. Pilbara jest nauczycielką. To tutaj Ziemia pokazuje nam, jak wygląda początek. I być może, jak wygląda życie, którego jeszcze nie znaleźliśmy. Dziękuję, że zatrzymaliście się na chwilę. Pilbara przypomina nam, że czasem najdalsze światy zaczynają się tutaj, pod naszymi stopami. Jeśli kiedyś spojrzycie na Marsa, to być może pomyślicie też o Australii. Do zobaczenia w następnej historii.